Cześć! Witam Was dzisiaj z Malagi i zapraszam na wspólne zwiedzanie miasta. Zaczynamy zwiedzanie od jednej z ciekawszych atrakcji miasta, czyli od zamku Gibralfaro. Przyjechaliśmy tutaj samochodem, dlatego że w całym mieście jest dosyć trudno znaleźć miejsce parkingowe, więc podjechaliśmy autem pod sam zamek i tutaj akurat jest parking, więc idealne miejsce, jeżeli nie macie gdzie zostawić auta, to warto zacząć zwiedzanie właśnie tutaj, zaparkować obok zamku i jako pierwsze miejsce właśnie odwiedzić zamek. Bilet wstępu do zamku Gibralfaro kosztuje 3,5 euro od osoby. Jeżeli kupujemy bilet wspólny do Alcasaby i Gibralfaro, co też zresztą polecam, to wtedy bilet kosztuje 5,50. Zamek Gibralfaro położony jest na wzgórzu o tej samej nazwie, więc w ogóle muszę Wam wyjaśnić, skąd ta nazwa się wzięła. Kiedyś, w czasach Fenicjan, w tym miejscu była latarnia morska, czyli faro, stąd druga część nazwy tego wzgórza i zamku, a z kolei pierwsza część nazwy pochodzi od arabskiego słowa Jabal, które oznacza górę, dlatego że zamek został zbudowany przez Maurów. Stąd właśnie Jabal Faro, Gibralfaro. To, co jest ładnego na pewno tutaj w tym zamku, to widoki na całą Malagę. A z tej strony widzimy na przykład Plaza de Toros, czyli arenę do korridy. Jeszcze taka jedna ciekawostka na temat tego zamku. Mówiłam Wam, że on został zbudowany przez Maurów, ale kiedy Malaga została zdobyta przez królów katolickich, czyli Ferdynanda i Izabelę, to właśnie Ferdynand wybrał sobie zamek Gibralfaro jako swoją rezydencję i tutaj właśnie zamieszkał. Okazuje się, że z zamku niestety był to zbyt duży dystans, żeby tutaj chodzić, a potem wchodzić z powrotem na górę, więc przyjechaliśmy do centrum miasta. Cudem udało nam się znaleźć miejsce parkingowe i idziemy zwiedzać centrum Malagi. Nie ma wycieczki do hiszpańskiego miasta bez wizyty na targu i my właśnie wybieramy się na jeden z najbardziej znanych targów tutaj w mieście, Mercado de Atarazanas, czyli targ Atarazanas. Warto na targ pójść rano, dlatego że te miejsca otwierają się rano, zamykają się o 2 lub o 3, więc jeżeli chcemy iść po południu, no to już niestety wszystko będzie zamknięte. Jak to na targu? Możemy tam kupić wszystko. Owoce, warzywa, ryby, mięso, naprawdę wszystko. Miejsce koszmarnie zatłoczone i niewielkie w porównaniu do innych targów, na których byliśmy. Ten w Maladze jest dosyć nieduży, więc idziemy dalej zwiedzać Stare Miasto. Katedra w Maladze, Catedral de la Encarnación, czyli katedra wcielenia. Po zdobyciu miasta przez królów katolickich rozkazali oni, aby w mieście zbudować właśnie katedrę. Budowa tej katedry rozpoczęła się w roku 1525 i co ciekawe trwała ponad 250 lat, a właściwie to nigdy się nie skończyła, bo budowa trwała do 1782 roku, ale nigdy się nie skończyła ze względu na to, że nigdy nie ukończono budowy drugiej dzwonnicy. Dzwonnica jest tylko jedna i właśnie dlatego bardzo często na tę katedrę mówi się La Manquita, czyli dosłownie jednoręka, właśnie ze względu na to, że ukończono tylko jedną dzwonnicę. Katedra jest oczywiście renesansowa i można ją w środku zwiedzać, jeżeli ktoś tylko ma ochotę. Malaga jest w ogóle chyba najbardziej znana z postaci Pablo Picasso, dlatego że właśnie tutaj Picasso się urodził. Bardzo dużo osób, które przyjeżdża do Malagi, właśnie zwiedza miasto, żeby zobaczyć miejsca związane z artystą.
W Maladze mamy dwa muzea Pabla Picasso. Jedno muzeum, gdzie możemy oglądać jego obrazy, a drugie muzeum to jest dom Pabla Picasso, gdzie z kolei możemy zobaczyć więcej takich rzeczy związanych z osobą artysty, bo są tam różne rodzinne pamiątki, więc zupełnie inny rodzaj muzeum. Wydaje mi się, że dosłownie wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, idą do muzeum, gdzie można zobaczyć pracę Picassa. My natomiast sobie to muzeum odpuszczamy. Dlaczego? Dlatego, że to muzeum ma wspaniałą kolekcję obrazów, nie tylko Picassa, ale są to głównie obrazy malarza z jego wczesnych lat twórczości. Takich najbardziej znanych obrazów tam nie zobaczymy. Ale generalnie, jeżeli kogoś interesuje sztuka, zwłaszcza właśnie twórczość Picassa, no to oczywiście warto to miejsce zobaczyć. My akurat odpuszczamy, a teraz jesteśmy na Plaza de la Merced, przy którym właśnie znajduje się drugie muzeum Picassa, które znajduje się w jego byłym domu i też pomnik artysty. Mamy w Maladze teatr rzymski i jego historia jest naprawdę niesamowita, bo sam teatr powstał w I wieku przed naszą erą, ale przez bardzo długi czas był po prostu zapomniany i zakopany i nikt nie wiedział, że ten teatr tam się znajduje. Wyobraźcie sobie, że dopiero w latach 50. ubiegłego wieku przez zupełny przypadek odkryto tutaj ruiny tego teatru i zaczęto tutaj prace archeologiczne. A dlaczego odkryto go przez przypadek? Dlatego, że zaczęto tutaj prace mając na celu stworzyć po prostu park. I przypadkiem odkryto, że znajdują się tutaj ruiny rzymskiego teatru. Teraz to miejsce można zwiedzać, wejście jest całkowicie darmowe, ale jak widzicie sam teatr rzymski jest naprawdę niewielki. Także tak czy inaczej większość widać z zewnątrz, nawet jeżeli nie wchodzimy do środka. A ponad teatrem jest już Alcazaba i Alcazaba też znajduje się na zboczu wzgórza Gibralfaro. Tak więc my zaraz będziemy się właśnie do tej Alcazaby wspinać. A tuż przy teatrze rzymskim znajduje się napis Malaga, w którym brakuje litery L, więc to my jesteśmy literą L. Jeśli chodzi o bilety wstępu do Alcazaby, to jeżeli chcecie zwiedzać tylko Alcazabę, to sam bilet kosztuje 3,5 euro. Jeżeli jest to bilet łączony razem z zamkiem, to tak jak Wam mówiłam wcześniej, to jest 5,50, więc dużo bardziej się opłaca kupić bilet łączony niż kupować bilety oddzielnie. I ważne jest to, że taki bilet łączony jest ważny 48 godzin, więc jeżeli nie zdążycie tego samego dnia odwiedzić i zamku i Alcazabę, to możecie swobodnie odwiedzić jedno z tych miejsc dnia kolejnego. Tutejsza Alcazaba została zbudowana przez Maurów w wieku XI. Warto też wiedzieć, że Malaga to jedno z miast, które były częścią Emiratu Grenady i została zdobyta przez królów katolickich w roku 1487. Oblężenie Malagi trwało 6 miesięcy, aż miasto się poddało, a było to zaledwie 5 lat przed poddaniem samej Grenady. Aktualnie obszar Alcazaby to 15 000 metrów kwadratowych i szacuje się, że nie jest to nawet połowa obszaru, który zajmowała forteca w czasach swojej świetności. Alcazaba zwiedzona i muszę Wam powiedzieć, że akurat w Alcazabie bardzo nam się podobało. Moim skromnym zdaniem Alcazaba jest dużo ciekawsza niż zamek, który odwiedziliśmy wcześniej. Oczywiście warto odwiedzić obydwa miejsca, wyrobić sobie własną opinię, ale mi osobiście bardziej podobało się właśnie w Alcazabie. A teraz idziemy na spacer na plażę, która jest dosyć blisko Starego Miasta.
W drodze na plażę przechodzimy jeszcze przez bardzo ładny i też bardzo duży park w Maladze. Nazywa się po prostu Park Malaga. Kilka minut spacerem od Starego Miasta i jesteśmy już na plaży. Plaża nazywa się La Malagueta i oczywiście plaż tutaj w Maladze jest całe mnóstwo, natomiast La Malagueta jest najbliżej takiej turystycznej części Malagi, więc jeżeli zmęczy Was zwiedzanie, to zawsze można przyjść na plażę i troszeczkę odpocząć. Czas podsumować naszą wycieczkę po Maladze. Ja jestem w Maladze po raz pierwszy. Wiem, że bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża ze względu na to, że są tutaj bezpośrednie loty z Polski, więc też wiele osób traktuje to miejsce jako bazę wypadową, ale niektórzy przyjeżdżają tutaj na dłużej. Ja osobiście byłam już w kilkudziesięciu hiszpańskich miastach, więc naprawdę mam spore porównanie. Osobiście uważam, że Malaga jest trochę przereklamowana, bo porównując zabytki, jakie zwiedzaliśmy chociażby w Walencji, w Almerii, w Cartagenie, to tutaj tak naprawdę w Maladze nie ma aż tak ciekawych zabytków, jakie widzieliśmy w innych miastach. Jeśli chodzi o plażę, to moim zdaniem też plaża w samym centrum nie jest aż tak ładna jak na przykład w Alicante, więc porównując tak generalnie uważam, że Malaga niestety troszeczkę jest przereklamowana i są dużo ciekawsze miejsca w Hiszpanii. Natomiast jeżeli przyjeżdżacie tutaj do Malagi i chcecie zwiedzić miasto w jeden dzień, to mam nadzieję, że nasz film Wam się przyda, bo właśnie dzisiaj takie jednodniowe zwiedzanie miasta dla Was nagraliśmy. Bardzo Wam dziękujemy, że podróżujecie razem z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku z innego hiszpańskiego miasta.